Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Jak widzicie, dzisiaj mam Pepera z tyłu, ponieważ ma ogromne parcie na szkło i chce też być sławny. I dzisiaj mam dla Was grę Dracula Unleashed, wydaną i stworzoną przez Viacom. Gra, która ma unikalny, w mojej opinii, unikalną mechanikę gameplayu, jak i pojawiła się w dosyć specyficznym formacie, ale do tego zaraz sobie dojdziemy. Dracula Unleashed to gra, która rozwija jakby w dalszej części historię Drakuli. Jeżeli czytaliście książkę bądź oglądaliście świetny film Drakuli Francisa Coppoli, pamiętacie, że na końcu Quincy Morris, Dr. Van Helsing i Jonathan Harker zabijają Drakulę na przełęczy Borgo. Również jeżeli oglądaliście, to pamiętacie, że walkę tą podczas walki ginie właśnie ten Quincy Morris. To był taki Teksańczyk, który zarywał tam do jednej z tych labadziar, które potem wampir zmienił. I ten punkt wyjścia, czyli ten zakończenie gry, stanowi punkt wyjścia dla gry Dracula Unleashed. Podobnie zresztą jak w Dracula Resurrection, jednakże tam postanowiono troszkę inaczej potoczyć i te historie są względem siebie różne, ponieważ w Dracula Resurrection wcieliliśmy się w Jonathana Harkera, który wraca ponownie do Transylwanii, aby odszukać swoją żonę Minę. Tutaj natomiast wcielamy się w brata, w Morrisa Quincy'ego, który przybywa do Londynu, aby wyjaśnić dziwne okoliczności śmierci brata, ponieważ nikt nie rozgłaszał, że zabili Drakulę na przełęczy Borgo, i przybywa właśnie do Londynu, aby tą zagadkę wyjaśnić. Oczywiście spotyka wszystkie postacie, które występowały w Drakuli. Oczywiście nie mamy tutaj Keanu Reevesa w roli Jonathana Harkera. Gra jest bardziej taka, można powiedzieć, dzieje się bardziej w takich czasach wiktoriańskich, znaczy w ogóle Dracula dzieje się w czasach wiktoriańskich, ale jest, ponieważ gra jest filmem interaktywnym, te filmy są bardziej teatralne. Ciężko mi to powiedzieć, ale to taki właśnie bardziej taki brytyjski klimat. Ale oczywiście spotykamy wszystkie postacie, które występowały w książce i filmie, a więc Jonathan Harkera z Miną, Van Helsinga, doktora Stewarda, który zarządzał szpitalem psychiatrycznym. Także tutaj fajnie to wszystko zostało połączone i ten motyw kontynuowania historii, którą znamy z Drakuli, wyszedł całkiem dobrze. To, czym różni się gra od innych tego typu tytułów, to przedziwna mechanika. Gra jest jedną z pierwszych gier, jakie zostały wydane na płycie CD. Było to w 1993 roku. Stworzyła to, tak jak mówiłem, firma Viacom, która wcześniej stworzyła jeszcze chyba 3 części gier o przygodach Sherlocka Holmesa, które miały dokładnie taką mechanikę jak Dracula Unleashed. W większości gier przygodowych mamy na zasadzie, że mamy przedmioty, których po prostu gdzieś tam używamy. Dodatkowo mamy jakiś tam inwentarz, z którego możemy sobie, czy też tam kieszeń, z którego te przedmioty możemy sobie w dowolny sposób na różnych elementach scenografii, czy na postaciach używać. Tutaj niestety zostało to zrobione troszkę inaczej, a powodem, dla którego zostało to zrobione inaczej, jest to, że gra była, ciężko powiedzieć, czy od początku była dostosowywana do odtwarzaczy DVD, natomiast to nie jest poruszanie się, zarządzanie ekwipunkiem nie jest takie jak w standardowych grach przygodowych, ale po kolei, słuchajcie. Gra, tak jak powiedziałem, jest interaktywnym filmem. Odpala nam się filmik, wtedy to była 1/4 ekranu, ponieważ wtedy jeszcze nie było DivXów, oni korzystali z jakichś własnych tam rozwiązań do kodowania obrazu. I tych filmów jest dosyć sporo, chociaż tak jak mówię, są one bardzo małe, 1/4 ekraniku. Oglądamy film, co ciekawe, ten film możemy zatrzymać, możemy sobie go cofnąć, możemy go sobie obejrzeć jeszcze raz i gdy film się kończy, możemy, jedyne co możemy zrobić, to przemieszczać się pomiędzy przeróżnymi miejscówkami. Gdy dojedziemy na jakąś inną miejscówkę, włącza nam się kolejny film, tak? I teraz tutaj kolejna ciekawa rzecz. W grze bardzo ważny jest czas. Czas, który płynie nieubłaganie i który powoduje, że pewne scenki w pewnych miejscach są
do obejrzenia w danym okresie czasu. Jeżeli ją przegapisz, prawdopodobnie albo gry na przykład nie skończysz, będzie się kończyła twoją śmiercią, albo nie uda ci się jej ukończyć, albo po prostu jeżeli scenka była jakaś, powiedzmy, taka, której nie posuwała akcji do przodu, no to już jej po prostu nie obejrzysz. Powodowało to dosyć kuriozalną rzecz, ponieważ mogłeś grać na przykład 2 godziny, udało ci się już prawie przejść do końca, ale w jednym momencie spóźniłeś się na jakąś scenkę i stoisz teraz w jednym miejscu, gdzie nie pójdziesz, to giniesz. I teraz nie wiesz, czy masz użyć, czy masz zacząć od nowa, czy gra już jest kopcona i musisz zacząć grać od samego początku. Także to pod tym kątem to było dosyć perfidne ze strony twórców i w takich filmach interaktywnych to się rzadko zdarzało, że problem czy błąd, jaki popełnisz na przykład w dniu pierwszym, ponieważ gra się dzieje w przeciągu 4 dni, może procentować, czy też może wyjść dopiero w dniu 4 i nagle stoisz przed takim dosyć problemem, że nie masz przedmiotu, który musisz użyć. I jeżeli nie grałeś z opisem, to nie wiesz, czy ten przedmiot gdzieś był wcześniej, czy w ogóle masz zrobić coś innego, więc to jest dosyć ciekawa rzecz. Tak jak powiedziałem, w grze jest ważny czas, który płynie nieubłaganie. I teraz w grze pomiędzy poszczególnymi miejscami, pomiędzy poszczególnymi miejscówkami poruszamy się dorożką. Mamy taką listę, ile minut zajmuje dorożka ile minut zajmuje dorożce przejechanie z jednego miejsca w drugie. Musimy to brać pod uwagę. Jeżeli jest 15:45, a my musimy być o 16 w jakimś miejscu, a dorożka dojedzie do miejsca na przykład 16:05 czy 16:15, no to już jesteśmy w ciężkiej dupie. Także to były takie klimaty, słuchajcie, że normalnie musiałeś na rozkład wyliczać, czy to ci się opłaca tu jechać, czy ile czasu ci to zajmie. Absolutne mistrzostwo świata. No muszę przyznać, że gra się w to dosyć dziwnie. Innym dziwnym elementem jest, tak jak powiedziałem, kieszeń. Mamy jakieś przedmioty, które możemy używać. Jednak nie polega to na tym, że wchodzimy sobie do miejscówki, mamy te przedmioty i sobie możemy używać na dowolnych elementach scenografii czy postaci. Nie, tak nie możemy zrobić. Jeżeli chcesz użyć przedmiotu, dojeżdżasz na miejsce, pojawia się taka ładna graficzka, na przykład z domem Jonathana Harkera. Jeżeli chcesz mu dać jakiś przedmiot, bądź użyć na nim jakiegoś przedmiotu, musisz ten przedmiot włożyć sobie do ręki, zanim wejdziesz do obiektu. I w zależności od tego, czy ten przedmiot był tym przedmiotem, który mogłeś użyć, włączyć się animacja, że tak, to był ten i on mu tam daje ten przedmiot, se gadają i pchamy akcję do przodu, a jeżeli włożysz zły przedmiot, no to włączy się jakaś tam generyczna animacja i niestety straciłeś kolejne minuty, cenne minuty na ukończenie gry. Także dosyć perfidny tytuł, muszę przyznać. Zwłaszcza chyba najbardziej wkurza to, że często nie wiesz, czy masz coś zrobić, czy już po prostu gra jest przegrana, tak? Bo gdzie się nie ruszysz, na przykład zabija cię wampir i to jest dosyć spory problem. Sama gra niestety nie powala akcją. Przez większość czasu gry trzeba przyznać, że w grze nic się nie dzieje. To jest taki, można powiedzieć, suspense, troszkę jak właśnie w książce Brama Stokera. I sama fabuła, muszę przyznać, o ile ciekawie to ogólnie jest pokazane od strony tego Morrisa, który próbuje dociec, co się stało z jego bratem, natomiast sama oś fabularna gry to jest właściwie kopia wydarzeń z oryginalnej Drakuli. Podobnie mamy 2 kobiety, narzeczoną tego Morrisa i jakąś jego przyjaciółkę. I tą przyjaciółkę gryzie Dracula i ona się zmienia w jakiegoś wampira, tak? I Van Helsing, i Queens, i Morris idą na cmentarz, żeby ją zabić. Także to jest dokładnie, słuchajcie, to samo, co było w książce Drakuli, o Drakuli, dokładnie te same wydarzenia, tylko jakby pokazane z innej perspektywy. Trochę słabo, że Viacom poszedł po jakby najmniejszej linii oporu i skopiował właściwie te wydarzenia drugi raz. To ogólnie mi się do końca nie podobało. Natomiast ciekawostką jest to, że gra wyszła na DVD i jest to jedna z niewielu gier, w które można grać na odtwarzaczu DVD. Sterujemy wtedy pilotem od DVD, można wtedy prawdopodobnie przez to znaczy tutaj do końca nie wiem, wiecie, bo w 1993 roku nie wiem, czy już format DVD, jeżeli był, to on był chyba w powijakach, a może już były jakieś pierwsze płyty DVD, które musiały być jakoś koszmarnie drogie. Niestety nie powiem wam, bo
Nie sprawdzałem tego, jak to wyglądało, kiedy te płyty DVD się pojawiły, ale jeżeli tak było, no to była taka jakby konwersja chyba z DVD na CD, ale że też można było grać, jeżeli miałeś wersję DVD właśnie na odtwarzaczu DVD i wtedy nie musiałeś mieć konsoli, komputera, wkładałeś płytę i grałeś po prostu sobie. Oczywiście zakładam, nie mam tej wersji na DVD, zakładam, że tam niestety nie było save'ów, więc musiałeś grę przejść za jednym zamachem od początku do końca. No i tak jak mówię, no, wersja DVD miała oczywiście lepszej jakości filmy. Tutaj te filmy są dosyć kiepskiej jakości, ale to tak jak mówię wynikało z kompresji, bo to były jakieś autorskie kompresje firmy Viacom, która no, na potrzeby tej gry prawdopodobnie nawet stworzyła, tak? Także tak to wyglądało. Dziwna gra, powiem wam, strasznie dziwna gra, strasznie dziwny tytuł, tak różny od innych tytułów, w jakie graliście. Taka dziwna ta mechanika jest, słuchajcie, że to musisz ten czas w ogóle dodawać, jak jedziesz dorożką, czy to ci się opłaca, czy nie. I to używanie przedmiotów. Często jest tak, że wchodzisz do obiektu, jeżeli nie masz przedmiotu w ręku, to zabija cię wampir. Musisz zaczynać grać od nowa. Oczywiście są save'y, no jasne, że tak. Ale no powiedzmy sobie szczerze, bardzo łatwo i bardzo często możesz zginąć. Tak jak powiedziałem, akcji za dużo tu nie ma. Głównie gra opiera się na dialogach, na rozmowach. Nie znajdziemy raczej żadnych jakichś hardkorowych akcji, chociaż jakaś tam ucięta głowa gdzieś tam się pojawia, ale głównie cały tytuł polega na rozmowach, na obserwowaniu właściwie biernym, bo tutaj właściwie nic nie robimy, na biernym obserwowaniu filmów, jak akcja przed do przodu i od czasu do czasu musimy użyć jakichś przedmiotów, aby popchnąć tą akcję do przodu. Grało mi się w to ogólnie dosyć fajnie, chyba byłem zafascynowany tą przedziwną mechaniką tej gry i jakoś tak mnie wciągnęło. Natomiast fajnie wypada ogólnie to, że to jest jakby rozwinięcie tej historii o Drakuli, chociaż powiedzmy to rozwinięcie takie trochę po najmniejszej linii oporu, no ale jakiś tam oczywiście jest. Grę posiadam jeszcze zafoliowaną, pokazuję, czekajcie, pokazuję, mam jeszcze w folii i tutaj dzisiaj zrobimy sobie unboxing. Nie jest ona droga, za parę dolarów można ją kupić na eBayu, będziemy ją dzisiaj rozpakowywać. Tu mam nawet jeszcze taką dziurę. Muszę przyznać, że coś tam chyba w środku jest więcej, bo pudełko jest dosyć ciężkie i mam nadzieję, że są jakieś tam totalne wypasy. Ogólnie w tych pierwszych grach, w big boxach, często w środku było więcej, tam była gra, manual, ale tam jeszcze coś dorzucali, jakieś ekstrasy i mam nadzieję, że też tak będzie i tym razem. Dobra, zobaczmy. W środku białe pudełko, bardzo niewampiryczne. Okej. Co my tu mamy? No, nie pomyliłem się. No dobra, po kolei. Karta rejestracyjna Dracula Unleashed i druga część karty rejestracyjnej. To jest ogólnie ciekawe, bo w takich kartach zazwyczaj podawało się jaki masz komputer. Nigdy wam o tym nie mówiłem, ale może wam powiem. Podawało się jaki masz komputer, ile masz RAMu, w jakie gry lubisz grać i tak dalej, i tak dalej. Było to powiedzmy tak bardziej ukierunkowane, że ewentualnie jakby wysyłali jakieś reklamy czy jakieś katalogi, to żebyś dostał to co lubiłeś, tak, grać. Natomiast tu jest troszkę inaczej, słuchajcie. Tu mamy na przykład jak bardzo lubisz poszczególne elementy w grze, to wam pokażę tutaj, jak to wyglądało. Od 1 do 5 się stawiało oceny, więc na przykład czy wideo ci się podobało, czy postacie ci się podobały, czy uważasz, że gra jest za łatwa, za trudna w sam raz, czy udało ci się rozwiązać, czy udało ci się ukończyć grę Dracula Unleashed oraz ile godzin tą grę udało ci się ukończyć. Także takie dosyć ciekawe tytuły pod kątem jakby chyba prawdopodobnie w przyszłości tworzenia innych gier tego typu. Ok, dalej mamy oczywiście grę na płycie CD. Wow. Viacom. Tak to wyglądało z tyłu. Okay. I tak jak mówiłem, że na pewno coś fajnego się znajduje, także i tutaj mamy coś takiego jak The Journal of Abraham Van Helsing, czyli taki, no jak to się mówi, żurnał, pamiętnik Abrahama von Helsinga i oczywiście mamy tutaj omówione poszczególne elementy z gry, tak jak mówię, tutaj czas. Mamy, co my tu mamy? No jak działają poszczególne tutaj pozostałe opcje. Czy jeszcze coś tu mamy oprócz takich suchych informacji? Technical information.
no to wiadomo. No nie, niestety to jest po prostu manual, instrukcja w formacie takiego dziennika, natomiast ładnie jest to ogólnie, bo to jest ogólnie papier, ale jest taki gruby, ładna czcionka, mamy tutaj nawet wprowadzenie, podoba mi się początek, tutaj jest takimi złotymi literami wybite, no fajnie to wygląda, no nie jest to nawet skóropodobny twór, tylko tekturka, ale ogólnie ładnie to wygląda i trzeba przyznać, że ten żurnał jest całkiem ok. I w środku, słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie takie jakieś pudełko plastikowe. Nie wiem za bardzo, do czego ono służy, ponieważ instrukcji w to nie włożę. Grę mogę ewentualnie... widzicie jak to działało. Tak to działało. Widzicie. Sprytnie. Także w sumie myślałem, że będzie trochę więcej, bo pudełko było dosyć ciężkie. Okazuje się, że ten pamiętnik Abrahama von Helsinga dosyć dużo ważył i ta przezroczysty plastik, który też ważył swoje. Czy warto dzisiaj w Draculę Unleashed zagrać? Sądzę, że nie. Myślę, że to jest gra, która strasznie Was wynudzi. Będziecie cały czas what the fuck mówić, ponieważ gra jest bardzo archaiczna, jest niesamowicie archaiczna. Po części ten archaizm wynika z tego, że prawdopodobnie gra była przygotowana po to, żeby grać w nią na czytnikach DVD, co było dosyć nowatorskie. I sama historia może, jeżeli lubicie Draculę, może ona jest nawet całkiem ok. Myślę, że dla fanów Draculi, jak filmu, jak i książki, myślę, że grę mogę polecić, aczkolwiek tak raczej umiarkowanie. Natomiast jeżeli po prostu chcecie zagrać, to myślę, że możecie sobie darować. Wierzcie mi, że w tej grze za dużo się ciekawych rzeczy nie dzieje. W większości wypadków oglądamy film. Sama mechanika jest archaiczna i przedziwaczna. No i ta gra potrafi niestety frustrować, ponieważ może się zdarzyć tak, że pod koniec nagle zabraknie Wam przedmiotu z pierwszego dnia i musicie zacząć grać od początku. Także no, nie jest to łatwy kawałek chleba, że tak powiem. Niemniej mi się fajnie grało, mechanika mnie fascynowała, jak to jest zrobione, jak to siermiężnie jest zrobione, jak taka totalna siermięga. A ogólnie, jako że jestem fanem i Brama Stokera, jak i Draculi, no, grało mi się w to nieźle, chociaż przyznam, że jeżeli chcecie poznać dalszą część przygód, czy też polowania na Draculę, bardziej bym polecał chyba Dracula Resurrection. Dracula Unleashed zawodzi trochę na tle fabularnym, ponieważ kopiuje właściwie wydarzenia z książki i z filmu. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.